Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy kotlety, gdzie głównym składnikiem będzie kalafior. O, taki nieduży kalafior. Naprawdę nieduży. I zaczniemy od tego, że kalafior pierw ugotujemy w osolonej wodzie. Ja go ugotuję, zaraz go pokroję w drobne różyczki, bo będzie musiał nam ostygnąć, więc od niego zaczniemy. Tutaj obok mam garnek z osoloną wodą i jak woda zacznie się gotować, wrzucę nasz kalafior i będę go gotować taki al dente. Nie przegotujmy go, bo wtedy będziemy mieli, jak będziemy tłuc takim tłuczkiem nasz kalafior, to zrobi nam się paćka. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Także kalafior najlepiej, żeby był taki al dente. To będzie około, ja wiem, 10-15 minut. Musimy sprawdzać. Do tego, już Wam mówię, coś będzie nam potrzebne. 2 większe lub tutaj mam 6 takich malutkich ziemniaków ugotowanych dzień wcześniej. Do tego mam jedną dużą pieczarkę, albo dajcie 3 takie mniejsze. To jest naprawdę duża pieczarka. 2 średnie, takie nawet małe, cebule. 2 jajka średnie, kilka ząbków cząstku albo 1, zależy jak kto lubi, troszkę natki, koperku, troszkę koperku i zobaczymy, ile nam do obtoczenia naszych kotletów będzie bułka tarta. Kupujmy dobrą bułkę tartą, żeby nam się nie paliła. I do zagęszczenia masy. Wszystko zależy po prostu właśnie od kalafiora. Ile damy bułki tartej, wszystko zależy od kalafiora. Jeśli go przegotujemy i zrobi on się paćka, wtedy trzeba będzie dać troszkę więcej bułki tartej. Jeżeli zrobimy go al dente i on fajnie odparuje nam, bo nie będziemy go podawać i tym taki kwas gorącego, bo po prostu paćka Wam się zrobi. Także ja już wkładam, bo woda mi się gotuje. O. Tak. I będę, tak jak mówiłam, gotować tak al dente. Dobra. Za ten czas, jak kalafior będzie się gotował, to ja tak skroję bardzo drobniutko cebulkę, a pieczarki to na razie odstawimy, a pieczarki przetrę na grubych oczkach na takiej tarce. Cebulkę pokroiłam i teraz zetrę pieczarkę. Kalafior mi tu się powoli zaczyna gotować, a tutaj mam na patelni małą łyżeczkę masła klarowanego. Jakbyście nie mieli, można dać olej. I na tym będę podsmażać naszą cebulkę. Cebulkę starajmy się zeszklić. Więcej masła nie dajemy, po prostu tylko troszeczkę. Do miski dajemy nasze ugotowane, najlepiej dzień wcześniej, ziemniaki. I tłuczkiem będziemy starali się je właśnie w ten sposób rozdrobnić. Wbijemy tu 2 jajka. I na razie odstawimy. Będziemy smażyć naszą cebulkę. Kalafior się gotuje. Jak tylko cebulka się troszkę podsmaży, dodamy naszą startą pieczarkę, taką dużą, albo mówię 2-3 średnie.
Przepuśćmy przez praskę nasz czosnek, albo można posiekać tak jak ja nożem. Nam to nie będzie przeszkadzać, lubimy czosnek. Jeżeli ktoś nie lubi, no to lepiej go przez praskę dać, ale jeżeli go podsmażymy troszkę, to jego praktycznie w ogóle nie będzie czuć. Cebulka jest już podsmażona i tu dołożę naszą pieczarkę taką dużą. Czemu daję pieczarkę? Bo już próbowałam nieraz kotlety z kalafiora i one zawsze dla mnie były takie no trochę za mdłe. Takie no nie takie jakbym chciała. I to musimy zesmażyć. A z pieczarką ona nie zdominuje, bo daliśmy tylko troszeczkę, ale tak fajnie podkręci smak. I podsmażamy. Tak, żeby pieczarka nam tutaj, jak puści wodę, żeby tą całą wodę odparować. Właśnie odcedziłam kalafiora. Gotował się, nie wiem, 13 minut i chcę Wam pokazać, on paruje. Na siteczku trzeba go odcedzić, żeby ta para z niego po prostu cała woda wyparowała. Jeżeli zostawicie, że on będzie przykryty albo coś, to zrobi się tak miękki i będziecie formować kotlety, to one po prostu będą coraz więcej potrzebować albo jedni dają mąkę, ja mąki nie daję, dlatego dałam ziemniaki właśnie, żeby one zagęściły mi troszkę też nasze kotlety z kalafiora, albo będziecie dawać coraz więcej bułki tartej, a tego byśmy nie chcieli, bo nie będą tak delikatne. O, zobaczcie jakie są, już Wam pokażę, może dam na miseczkę, bo tutaj to bardzo paruje, żebyście tak mniej więcej, o widzicie, on jest taki al dente, o, on się nie rozpada całkiem i do takiej, tak trzeba kalafiora ugotować i teraz właśnie go tak zostawię, żeby jak najwięcej wody odparowało z niego. Pieczarka mi się ładnie podsmaża. Sok z pieczarki, ta woda już mi wyparowała, ale ładnie pachnie. Cebulka z podsmażoną pieczareczką. Do tego dodam teraz już mój czosnek i na małym ogniu jeszcze chwilkę podsmażę. Koperek pokroję drobniutko. Dobra. Pokrojony koperek wrzucę tu do naszych ziemniaczków i do 2 jajeczek, co żeśmy dali. O. Tak. Jeszcze chwilkę czekamy. Podpieczoną cebulkę z pieczarkiem. Jeszcze raz. Podpieczoną cebulkę z pieczarką naszą i z czosnkiem. Widzicie, tu nie ma nic tłuszczu. Dam tylko troszeczkę, żeby ona nie pływała w tłuszczu. Przełożę do miseczki, żeby po prostu mi szybciej ostygło. Nie możemy dać tam do ziemniaków, bo są jajka i jajka by nam się ścięły. I czekamy, aż nam przestygnie i przestygnie nasz kalafior. Widzimy się za chwilkę. No i nasza cebulka mi tutaj ostygło z pieczarką. Kalafior też. Przekładamy. I takim tłuczkiem do ziemniaków wszystko fajnie wymieszajmy. Ile dodamy bułki tartej? Zaraz zobaczymy, jaki wyjdzie nam farsz. Troszkę jeszcze doprawmy. Dodam soli. Jeżeli dajecie takie zioła i takie przyprawy, jakie lubicie. Ja dam sól, oczywiście i pieprz.
i nic więcej dodawać nie będę. Farsz jest troszeczkę za luźny i teraz dodam właśnie bułki tartej. To ile dodać, właśnie to wszystko zależy od farszu. Jak Wam odparuje kalafior. Im lepiej odparuje, tym jest lepiej, bo farsz wychodzi bardziej zwięzły. Jak będziecie dodawać bułkę tartą, to zawsze chwilkę odczekajcie, aż ona tak jakby nasiąknie naszym farszem. Także nie, żeby nie dodać za dużo, bo jak będzie za suchy, to też Wam się nie będzie chciało kleić. Myślę, że teraz będzie dobrze, po prostu trzeba spróbować. Ale myślę, że jest. Uformować kotleta, obtoczyć i zobaczyć, czy da rady. Jeżeli nie, to jeszcze dać łyżkę bułki tartej. Ale mi się zdaje, że już będzie dobrze. Ale pachnie. Tak wygląda mój farsz, także on nie jest taki całkiem zmielony, tylko właśnie są tu cząstki kalafiora. I taki właśnie ma być. Bynajmniej ja tak lubię. Dobra. I formujemy kotleciki i będziemy smażyć na rozgrzanym oleju. Przed smażeniem będę obtaczać z bułce tartej. Ja zaraz sobie wszystko przyszykuję, także wszystko Wam pokażę. Oleju jest około tak pół centymetra na patelni i na średnim ogniu będziemy piec. Także obtaczam kotleciki. Jakie zrobimy, czy to będą pałeczki, czy kotlety, wszystko zależy od Was. Ja zrobię takie malutkie, będę robić. I obtaczać z każdej strony i będę dawać na patelnię. Wyszło mi 11 takich niedużych kotlecików i będziemy je smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Na średnim ogniu. Nie musimy smażyć długo, dlatego że wszystkie składniki są wcześniej podgotowane, upieczone. I smażymy do zarumienienia się. I jak już się kotlety nam z drugiej strony zarumienią, będziemy je przykładać na drugą stronę. Po drugiej stronie też smażymy do zarumienienia. Tak jak mówiłam, około pół centymetra oleju. Nie dajemy mniej. Jeżeli damy mniej oleju, a kotleciki takie są nawet dość wysokie, to one po prostu nam się nie dopieką. Chociaż mówię, nie ma się co bać, dlatego że wszystko wcześniej zostało przez nas ugotowane. Ziemniaczki były ugotowane, kalafior. Tylko chodzi o to, żeby jajko się ścięło, bo tylko ono było surowe. Więc na średnim ogniu zostawiam, niech się jeszcze pieką. I nasze kotlety już się upiekły. Fajne, rumiane. Teraz wyciągnę je na ręcznik, żeby obciekły trochę z tłuszczu. Powiem Wam, że tak nawet myślałam, że one by fajnie też wyszły, wiecie gdzie? W kosoli. W airfryerze, tej frytkownicy beztłuszczowej. Myślę, że też by były świetne. I powiem Wam, że zostały mi jeszcze 3, bo tak jak mówiłam, wyszło mi 11 i ja te 3 upiekę sobie w frytkownicy beztłuszczowej. Po prostu zobaczę, jak wyszły. I to by było na tyle. Życzę Wam, kochani, smacznego. Ja z czym będę jeść te kotlety, już Wam mówię. Będę je jadła albo z mizerią z ogórków, można z surówką teraz z młodej kapusty,
podać lub ze śmietaną i z sałatą. Myślę, żeby były... A w sam raz, przepraszam, że Was tak bardzo ruszam. O, proszę zobaczyć. Smaczne, a tak jak mówiłam, te 3 ja sobie usmażę w airfryerze. Napiszę Wam w pierwszym komentarzu, jak wyszły kotlety z airfryera. Dla tych, co będą ciekawi. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Nie zapomnijcie dać suba. I zapraszam na następne przepisy. Do zobaczenia. Pa, pa!